Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Wielkiej Księgi Sztosów na Commodore C64. Troszkę zeszło z kolejnym odcinkiem, ale był ku temu powód. Walczę jeszcze z kamerą, dajcie mi sekundę. Ponieważ joystick, który używałem przy nagrywaniu poprzedniego odcinka, tego, którego żeście tak naprawdę nie widzieli, podczas nagrywania pierwszej gry ułamałem mikrostyk, ponieważ gra była intensywna, zresztą zaraz tą grę zobaczycie tutaj i niestety musiałem ją dać do naprawy. Zajął się nim oczywiście Piotrek, który szybko mi naprawił. Oj, dajcie mi sekundę, jeszcze tu muszę dźwięk wyłączyć, za głośno jest. Który mi oczywiście naprawił joystick. No i możemy wrócić do nagrywania, także jest tutaj powiedzmy jakaś historia z tym związana, a ponieważ pierwszą grą jest dość intensywna olimpiada, mam nadzieję, że ten joystick ją przetrwa. Problem jest taki, że kiedyś byłem młodszy, mniejszy, no to mówimy o latach 30 parę lat temu, to nie miałem tyle siły w łapach, a dzisiaj jak zacząłem machać, tak po prostu, znaczy to też pewnie ze starości, nie? Ten mikrostyk poszedł i tyle. Ale dzisiaj postaramy się kontynuować, znaczy rozpocząć od nowa i kolejny odcinek i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą powstawały. Pierwszą grą, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jest Caveman Olympics. Ta gra pojawiła się w top 10 gier na C64, aczkolwiek dzisiaj spróbujemy w nią zagrać. Ostatni raz w nią grałem tak poważnie, no dobre 30 lat temu. Jest to olimpiada ludzi pierwotnych. Oryginalnie tą grę posiadałem na dyskietkach i ona chyba tylko na dyskietkach wyszła. Nigdy nie spotkałem się z wersją na kasecie, aczkolwiek możliwe, że była. Ja takiej nie posiadałem. To, co grę odróżniało od wielu innych gier na Commodore, to było intro, słuchajcie. Było faktycznie tutaj intro, w którym mieliśmy pokazanego biegacza, który biegnie ze zniczem, rozpala ten znicz olimpijski i nagle spada na niego ogromna nazwa gry, czyli Caveman Olympics. To właśnie teraz możecie zobaczyć tego ludka, co biegnie. To nie były tak naprawdę rzeczy, które były w grach Commodore dość oczywiste. Raczej intr się nie spotykało, nie znaczy, że nie było, były, ale głównie to było na grach dyskietkowych. Warto też wspomnieć, że Caveman Olympics to jest jedna z większych gier, jakie miałem na C64, bo zajmowała ona aż 4 dyskietki lub 2 dyskietki dwustronne, co było dosyć sporo na tamte czasy. Dobra, zaczynamy odpalać gry. Ja mam nadzieję, że tutaj szybko uda mi się to jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że joystick działa i zaraz przejdziemy do samej rozgrywki. Tak jak mówię, grałem w to, tak naprawdę zacząłem grać w to kilka tygodni temu, kiedy ten joystick mi się zepsuł, ale joystick mi się zepsuł w zasadzie na pierwszej konkurencji, także ja tam chyba za wiele nie widziałem. W każdym razie, na początku wybieramy sobie jednego z naszych gości, którym będziemy sterować. Mamy aż 6 do wyboru. Słuchajcie, zobaczcie, każdy jest inny i faktycznie każdy w grze będzie wyglądał troszkę inaczej. Ja zazwyczaj wybieram tego, bo najbardziej mnie przypomina. Ok, wybierzmy sobie go. Uga, on się nazywa. Uga. Możemy nazwać Ugę jako Energik. Będziemy sponsorować. No i bierzemy udział w kilku następujących po sobie konkurencjach. Niestety, to jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo w latach 90., kiedy graliśmy i w 80., kiedy graliśmy w te gry, większość tych gier mieliśmy pirackie. Nie mieliśmy oryginalnych, więc nie mieliśmy instrukcji, manuali, nie było tego. Jedyne, na czym mogliśmy polegać, to dobroć redaktorów z Top Secretu bądź Secret Service'u, którzy mieliśmy nadzieję, że pokażą, jak sterować w danej grze. I wiele tych gier było przez nas rozpracowywanych metodą prób i błędów. I powiem Wam, że prawdopodobnie nie będę wiedział, jak tutaj grać w tego Cavemana, bo ja już nie pamiętam, ale to jesteśmy właśnie w tej samej sytuacji, co ja byłem w latach 90. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak robić poszczególne tutaj te konkurencje. Musieliśmy sami to rozgryzać we własnym zakresie, próbując tak, czy inaczej. Oczywiście to też było tak, że
jak któryś z naszych znajomków wpadł na to, jak to zrobić, no to oczywiście sprzedawał tipa wszystkim dookoła i wszyscy już potem już wiedzieli, jak dokonać tych wszystkich wspaniałości w tych grach. Dobra, pierwsza konkurencja, na której mi się popsuł joystick, to jest rzut babą. Dzisiaj takiej gry by nie zrobili, dzisiaj już by się obraziły pewne środowiska, ale całe szczęście gra powstała chyba gdzieś pod koniec lat 80., gdzieś pewnie 87 rok. To były trochę inne czasy, więc można było takie rzeczy pokazywać. Dobra, musimy, to jest też w ogóle, o właśnie, Matetos, to chyba Matetos, ok. No i mamy naszą, będziemy zaraz babę za nogę do okręgu targać i będziemy próbować ją rzucić jak najdalej, tak? Mam nadzieję, że to się uda. Fajne były olimpiady na C64, ale do tego powrócimy znaczy szerzej opiszę przy innej grze, obowiem. Mamy pierwszą próbę na 3, skupmy się teraz na Caveman Olympics, już niesie swoją babę, która tak naprawdę trochę wygląda jak chłop, ale to nie ma znaczenia. No i tak, jak to się rzucało? Trzeba było nacisnąć fire i robić kółka joystickiem, przynajmniej tak mi się wydaje, tak jakoś to pamiętam. Jak widzicie, muszę jak najszybciej ją... I muszę w pewnym momencie ją puścić, chyba fire, i rzucić. Nie wiem. O! Poleciała. Nie za wiele, bo tam pewnie z 19 metrów. No nie jest baba zadowolona. Ile? Nowy rekord, bo zresetowałem tablicę rekordów, także czego bym nie zrobił, zawsze będzie rekord. 17 stóp, no trochę mało. Trochę mało. Dobra, lecimy jeszcze raz. Spróbuję to szybciej zrobić. No, rzucaj! Oj! Puścił ją. Nie wiem jak to... O! Teraz mi się wydaje, że jakoś poszło szybciej. O! Teraz poszły konie po betonie. O, teraz poszło. Nowy rekord. Dobra, baba jeszcze tak pokazuje, że lipa. Nowy rekord. Ile? Ile? 28 stóp. Dobra, trzecia próba. Może się uda pobić. Trzymajcie kciuki. To nie znaczy, że wiecie. Muszę po prostu wolniej obracać. O! Teraz to mi sam puścił. Oj, mniej poszło. Ile? 24 stopy. Dobra. Nie było źle. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka, oczywiście dla osób, które posiadały Commodore i znały gry z tamtych czasów, zobaczcie, jaka to jest fantastyczna oprawa. Naprawdę takiej oprawy bardzo rzadko się w grach doświadczało. Dino Race polegało na tym, że biegły dwa dinozaury. Chyba można było im w łeb dawać pałą i one wtedy skakały. Ale nie pamiętam. Większość gier, które opierały się na rozgrywce kompetytywnej, głównie na olimpiadzie, polegało na tym, że trzeba było lewo, prawo. I tutaj mieliśmy, zaraz przejdę dalej, tutaj mieliśmy trzy rodzaje ludzi, którzy tak to robili. Byli mistrzowie, którzy wiedzieli, o co chodzi i robili tak, że na samym dole trzymali joystick, bo wtedy ten ruch musi być maluteńki. Można było bardzo szybko joystickiem machać. Byli średnio zaawansowani, którzy trzymali na górze i ten ruch tutaj trzeba było wykonywać troszkę większy, więc trzeba było szybciej machać, żeby dorównać tym, co trzymali na samym dole. No i były totalne nuby, którzy robili tak. Też można było, tylko wtedy ciężej się używało guzika. Także takie były tutaj. Od razu wiedziałeś, jak ktoś siadał z tobą jako drugi gracz do olimpiady i widziałeś, jak trzyma joystick i jak będzie machał lewo-prawo, to już było wiadomo, na jakim jest poziomie. To jest też ciekawa rzecz, że ten ruch lewo-prawo, ten ruch był jakby, można było określić kompetytywnie, kto jest lepszy, tak? Natomiast większość olimpiad to były mordercy joysticków, co zresztą widać na moim przykładzie, że Caveman Olympics zarżnął mi joystick. Dobra, jak tu się teraz grało? Czy trzeba było... Nie, to było jakoś tak, że trzeba było w prawo. Ok. I
W pewnym momencie można było tak szybko jechać, że on jakby w powietrzu wisiał za szyję tego dinozaura. Okej, może przeskakujemy. Kurde, nawet dobrze mi idzie. Okej. Zobaczcie, jaka to jest płynność. Ile to jest tam? Z 10 klatek na sekundę może? Ale to i tak nie ma znaczenia. O, ty w mordę. O, ale lipa, ale lipa. Ale lipsta. Lipson okropny. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Już go chyba nie dogonię teraz. Dobra, po tych kamieniach to... Aha, wolno jeździł. O, jest! Wbiłem prędkość warpową, doktorze Spock. Ło! Ale po prostu frunę? Ja pierdzielę. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek tak szybko mi się udało. Jeszcze pamiętam jak się grało. Szósta ta. Skacz! O ja! Ale masakra, ale mi dobrze idzie teraz. Wow, wow! O ja, tutaj miałem farta. Śmigamy. Ja pierdzielę, ale śmigam. Jeszcze pamiętam to, słuchajcie, jak to działało. Naprawdę jest niewiele czasu na reakcję, bo... Nie! O kurde, co mu się stało? Widzieliście to? Zaczął w drugą... Oj, chyba za szybko, wiecie? I już mu się w wełbie pomieszało. Dawaj, jeszcze raz. Może mi się uda wygrać. O ja. Już myślałem, że zarżnąłem mojego dinozaura. Jest meta, dawaj. O! Wiecie, że nie wiedziałem, że tak można zrobić? Chyba mi się nigdy nie zdarzyło to, że możesz swojego dinozaura po prostu zatłuc, waląc go cały czas po łbie. Ale udało mi się wygrać. No to niespodziewane, powiem wam. Nie spodziewałem się, że uda mi się wygrać. 116 sekund. Różnicą wedle innych kompetytywnych olimpiad było to, że nie trzeba było robić lewo, prawo, tylko cały czas prawo. Czyli to był taki ruch, można powiedzieć, prostszy. Wystarczyło tylko tak robić i on biegł coraz szybciej. Przysiągłbym, że było lewo, prawo i możliwe, że w latach 90. na początku żeśmy tak robili, ktoś jednak doszedł do tego, że trzeba tylko uderzać joystick, żeby on w prawo się wychylał i wtedy ten dinozaur coraz szybciej biegł. Rozpalanie ogniska. Kolejna fajna konkurencja. Mamy dwóch typów, którzy konkurują w rozpalaniu ogniska. Tutaj, ile dobrze pamiętam, trzeba będzie już joystickiem lewo, prawo, żeby rozgrzać patyki i potem się jeszcze dmuchało, żeby iskra się rozpaliła. I kolejnym elementem, który można było zrobić, to można było pałą strzelić typowi w łeb obok. I jeszcze było coś takiego, że jak za dużo się dmuchało, to naszemu typowi się w głowie kręciło. Dobra, spróbujmy. Okej, zobaczmy. Lecimy. Dawaj! Lecą iskry już, lecą. Dobra, dmuchamy. Nie. O, będzie próbował mi w pałą udać w łeb. Nie udało się. No. No ja, już mu się udało, no. Jak mógł w pałą przywalić teraz, ale nie wiem jak... O, właśnie teraz odwalił lipę. Dawaj. Nie. Kurde. Coś nie idzie, no. Jak się pałą dawał? O! Teraz mu w pał... Aj, się schylił akurat. Jak to się tą pałą... O ja, rozpalił już ognisko. Kurde. No tutaj już mi się niestety nie udało. Grudla wygrał ze mną. Osmalił sobie ryj. Ja mogę jeszcze dalej to robić. Ponownie nie są za bardzo mi tu znane zasady. I nie wiadomo, kiedy mam dmuchać, kiedy nie. Rozumiem, że chyba chodzi o to, żeby te iskry... W momencie, kiedy te iskry upadną na to,
Próbuję więcej tych iskier wygenerować. O, jest! Dobra, teraz wielkie wdechy. Dobra. Będziemy jeszcze mieli jedną szansę, bo mamy 2 podejścia. Dobra, udało się. Ok. Wcale nie jest taka prosta ta gra, ale cały czas dobrze, że ją pamiętam, jak rozpalać ognisko. Dobra, jeszcze raz. Ależ to, kurde, dobra gierka była. I oczywiście jak się grało na 2 osoby, słuchajcie, jak się grało na 2 osoby, to była zupełnie inna opcja. To była masakra, jak się grało na 2 osoby. Ile było w tym, wiecie, zabawy, nie? Że siedziałeś obok i typ też próbował ognisko rozpalić. Aj! Chciałem mu w łeb przywalić. Teraz jakimś kromkiem próbuję. Więcej iskier! Więcej koksu! Więcej węgla! Kurde, już mu się rozpaliło, no. Jest! Przywal mu. Nie wiem, jak się przywali. No ja już rozpalił. Co za po prostu frajer. Ja pierdzielę, no. Nie udało mi się. Bardzo źle. Bardzo źle. Ale nowy rekord padł. 31 sekund. Dobra, kolejna. Spróbujemy całą tą olimpiadę przejść. Jeżeli kogoś nudzi, to se przerzuci do następnej gry. Walka, clubbing, to jest, słuchajcie, protoplasta Soul Calibura. Polega to na tym, że stoi 2 typów i walą się pałami. I chyba było tak, że można było też jednego zrzucić w przepaść, o ile dobrze pamiętam. I na początku, zanim rozpocznie się walka, mamy coś takiego jak straszenie. Nigdy do końca nie wiedziałem, jak to działa. Teraz mamy, no właśnie, to jest ta intimidation phase. I tutaj straszymy jakby naszego przeciwnika, ale nie mam zupełnie pojęcia, jak to działało, słuchajcie. Nie wiem. O, i teraz walimy w japę. Można było pokazać uwagę odwrócić typa, ale mi przywalił. Będę mu po kolanach walił cały czas. Może mi się uda go zrzucić. Aj, ale mi przywalił. Ojcie, już tam zaraz spadnie. O! Jest! Udało się. Takie były bijatyki w latach 80. i 90. Nie tam jakieś tekeny. Walka na broń białą tutaj, czyli na wielkie pały. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zupełnie nie rozumiem, co tutaj trzeba zrobić. Czy mam tak po prostu robić? Chyba tak. Okej, nie wiem zupełnie, co się dzieje tak naprawdę. Clubbing face. Okej. Chciałbym mu tak w łeb przywalić. Nie wiem, jak to się robi. O! Odwróciłem jego uwagę teraz właściwie. O, ptaszek leci i mu po kolanach. Po kolanach typowi. A mi przywalił. Ptaszek. I w łeb. Oż ty. Ten cios taki, jak walisz w łeb za pleców, to jest taki chyba cios specjalny. Tutaj. Kurde, może jedyna szansa, że uda mi się go zrzucić. Po kolanach wal. Dobra. Yeah. I drugi typek leci w przepaść. Ależ emocje, ależ emocje. Kurde, to były kiedyś gry, powiem wam. Proste zasady. Nikt nie wiedział, jak sterować, a grało się jak po prostu jak szaleni. Ucieczka przed tygrysem szablozębnym. To chyba był standardowy bieg, czyli będę musiał lewo, prawo. Z tego co pamiętam, wyścig był dość długi, więc pewnie mi ręka w połowie gdzieś już padnie. Chyba się nie skakało tutaj. Było coś takiego, że jak doganiałeś przeciwnika, to on go chyba brał za frak i go rzucał do tyłu. Coś takiego chyba było.
Ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Dobra, pierwszy biegnę. Jak widzicie, używam profesjonalnego biegu. A jest, chyba się tu skakało. A, jednak się skakało. Profesjonalnego używam joysticka, czyli trzymam na dole. Oż ty w mordę, no. Okularnik nie załatwił. Próbujemy jeszcze go dogonić. Ja pierdzielę, jaka zabawa, nie? Oż ty, wpadłem w wodę, wyłaź. Ależ teraz fatalnie się ustawiłem. Dobra, koleś się już zmęczył, widzę. To go zaraz go tu za fraki. Oż ty, dziadu. Kurde, cały czas mnie... Dobra, spadł. Dobra, jest pierwszy. Yeah. Powiem wam, że trzeba było mieć staminę w tamtym czasie, żeby śmigać w te gierki, nie? Żeby tą łapą machać. Dzisiaj mam mniejszą już staminę niż kiedyś, to widać, ale męczyło to faktycznie. Zwłaszcza, że ten wyścig był dosyć długi. To nie było jak w track and field, gdzie był bieg na przykład na 100 metrów i cały wyścig trwał jakieś, nie wiem, 15-20 sekund, czy nawet mniej. A tutaj, no, trzeba było trochę się namachać. Ale udało mi się rzutem na taśmę wygrać. Czyli w zasadzie przegrałem tylko w jednej konkurencji. Przegrałem tylko w czym? W rozpalaniu ognia. Tak naprawdę. Także całkiem nieźle. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakaś konkurencja, czy to już wszystko. Skok przez dinozaura. Ok. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to wykonywało. Kiedyś chyba wiedziałem, ale to jest coś takiego jak w kokotyczce. I możemy sobie dobrać, jak chcemy ustawić wysoko dinozaura, znaczy jego głowę, i trzeba nad nim przeskoczyć. Ale szczerze mówiąc, jak to się grało, nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie się nie uda nam to ani razu. Dobra, możemy ustawić go niżej. Powiedzmy, nisko go ustawimy. Uga biegnie pierwszy. Jak tu się biegnie? Biegniemy. Rozpęd 5 km. Chyba się nie udało. Chyba trzeba bliżej podbiec, tak mi się wydaje. Wcale to nie jest takie proste. Spróbujmy podejść bliżej. Nie ma żadnego elementu, który by mówił, kiedy trzeba nacisnąć przycisk. Dlatego jest to dosyć ciężkie. Nie wiem nawet, czy tu powinienem się rozpędzać, czy on sam po prostu biegnie. Wygląda na to, że biegnie sam. Nie zwiększam w żaden sposób jego prędkości chyba. Przynajmniej nie widzę, żeby biegł szybciej. Nie wiem. O! Teraz dobrze poszło? Nie za dobrze. Nie wiem właśnie, czy ten kamień, przy którym teraz właśnie się zatrzymałem, to jest moment, w którym muszę nacisnąć, czy jak? O co tu chodzi w ogóle? Nie wiem, nie pamiętam, czy żeśmy to kiedykolwiek rozgryźli, szczerze mówiąc. Nie kojarzę tego. Czekajcie, czy on sam biegnie? Jak nawet... Aha, sam biegnie. Dobra, czyli mi chyba tylko chodzi o to, że ja muszę przycisk nacisnąć tylko w odpowiednim momencie. O! Prawie. Nie wiem, nie pamiętam, czy żeśmy to rozgryźli kiedykolwiek. No nie pykło ewidentnie. Czy jeszcze będzie jakaś konkurencja? Czy to już wszystko?
Zaraz się okaże. Się zmęczyłem, bardziej niż prawdziwy olimpijczyk. Koniec, słuchajcie, patrzcie, złoty medal, na drugim jakiś okularnik, który dostaje ode mnie pałą w łeb. No, oczywiście można było grać większą ilość graczy, chyba w 6 można było grać graczy, tylko wtedy w konkurencji zawsze brali udział 2, tak, i się po prostu zmieniali. No i się zaczęli lać i w sumie i to tyle chyba, jeżeli chodzi o Uglimpics. Tak wyglądała pierwsza gra, na której zniszczyłem joystick, ostatnią. Zobaczymy, czy to już koniec. Chyba tak, nie ma chyba żadnej ceremonii zakończenia olimpiady. Chyba już to po prostu jest the end, o ile dobrze kojarzę. Zaraz zobaczymy. Tak, no więc tak wyglądał Caveman Uglimpics. Naprawdę fantastyczna gra. Przechodzimy do kolejnego tytułu. Kolejną grą, którą przygotowałem, jest CJ Elephant Antics. Jak mówiliśmy swojego czasu, CJ Elephant Anatics, czy Elephant Anatics. Jest to jedna z wielu gier platformowych, które w tamtym czasie pojawiały się na platformy nie tylko 8-bitowe, ale oczywiście na 16-bitowe. I gra polegała na tym, że sterowaliśmy takim śmiesznym słonikiem, który strzelał fistaszkami. No i naszym celem było przejść tam ileś planż. Pierwszy to mamy Egipt, ale tam było sporo tych planż, które trzeba było pokończyć. Grę, z tego co zapamiętałem, oczywiście to może się dzisiaj mylić, ale zapamiętałem tą grę jako tą, która miała naprawdę wysoki poziom trudności, dlatego mam ustawione nieskończoną ilość żyć, aczkolwiek mam ustawione tutaj, nie wiem dlaczego zginąłem, ustawioną określoną ilość energii. I było coś fajnego, jak się skakało z dużych wysokości, to nasz słonik rozstawiał parasol, taki miły akcencik, bo tu są kolce, widzicie, nie zauważyłem. Ten ślimak trochę za szybko się porusza, proszę pana. Jakoś bombami można było też rzucać, Aha, do dołu się rzucało, spoko. Kurde, wszędzie tutaj dlatego mówię, że ta gra była koszmarnie trudna, bo wszędzie są, słuchajcie, kolce, nie? Gdzie nie spadniesz, to kolce. Dobra, spróbujmy rzucić tą bombą. W pieska. Dobra, te bomby trochę pomagają tutaj. Grę można było też grać na 2 osoby, co ciekawe. I to jest o tyle interesujące, że wtedy na ekranie były, o ile dobrze pamiętam, 2 słonie. Czyli normalnie grało się tak, że 2 postacie sobie próbowały przejść. Także bardzo spoko. Dobra, musimy tutaj jakoś pewnie... Wow! Udało się. Wow, jakaś wieża Eiffla. Mówiłem, że mówiłem, że w Egipcie się dzieje na początku. A to jednak nie Egipt, to jednak Francja. Ale też miło. Noż ty, to żaba wstrętna, no. Całkiem niezła oprawa jak na Commodore. Pamiętam, że jaraliśmy się tym zarkiem, że słoń strzela fistaszkami. Nie wiem, co to miało za znaczenie, ale żeśmy się tym jarali, nie? Już nie udało mi się przeskoczyć. Ale były to takie fajne smaczki, nie? Które dzisiaj pewnie wzbudzają litość wśród graczy, ale wtedy żeśmy się tym jarali. Na przykład policjanci, którzy francuscy na wieży Eiffla, no to były takie naprawdę fajne smaczki, nie? Oczywiście potem, jak już wyszły różne gry na, nie wiem, już wtedy co miałem peceta, no to oczywiście te platformery wyglądały o wiele lepiej niż to. To w ogóle nie ma co porównywać, ale i tak uważam, że całkiem niezły tytuł. Naprawdę całkiem niezły tytuł. Aczkolwiek pamiętam, że irytował mnie bardzo wysoki poziom trudności, co tak naprawdę przenosiło się na to, że ginęło się często, ale pamiętam, że zawsze jak graliśmy w to z Arkiem, to graliśmy albo na nieskończonej ilości żyć, albo nie na nieskończonej ilości energii. Co oczywiście powodowało, że nie ginęło się praktycznie w ogóle, nie? Ale takie to były czasy, no. Kurde, ta po prostu chmurka to mnie tutaj załatwi na amen. Oż ty, kurde. Pewnie ta gra wyszła też na jakieś inne konsole. Możliwe, że na jakiegoś Genesisa albo na SNES-a na pewno się też to pojawiło. Oczywiście wyglądało to niebo lepiej, ale mając, wiecie, porównanie do innych gier na Commodore, no to miała naprawdę niezłą oprawę, wydaje mi się.
I była taką sympatyczną gierką, nie? Taką dostosowaną do naszego wieku. W tamtym czasie. Chociaż my tam żeśmy, wiecie, wtedy jeszcze nie było jakby PEGI. Rodzice nie mieli zielonego pojęcia, w co my gramy i w zasadzie nie przykładali do tego większej wagi. Więc może o ile na Commodore to takich tytułów nie było aż tyle, znaczy było, bo ja miałem na przykład kasetę, która się nazywała Seksownia i były tam gry porno na Commodore, możecie sobie wyobrazić, jaki to był wypas. Ale, i mamy chyba dzwonnika z Notre Dame jako pierwszego, ale większość tych gier, w które żeśmy grali, rodzice nie mieli znaczenia żadnego, znaczy nie mieli pojęcia, w co my gramy, więc później, kiedy już miałem PC-ta, to takie tytuły jak, nie wiem, Doom czy coś, to rodzice nie wiedzieli w ogóle, co to jest, nie? Nawet nie wiem, nawet chyba ich to za bardzo nie interesowało, w co my gramy. Nawet gdy wyszło PEGI, znaczy to ja już byłem starszy, nie? Ale nie wiem, czy to tak było akurat od razu przez rodziców, że tak powiem, kultywowane, tak? Cały ten PEGI. Wydaje mi się, że nie, ale co ja tam wiem, co ja tam mogę wiedzieć. Wiem, że dzisiaj na przykład, właśnie był taki poziom bonusowy z rowerkiem. Ale se pograłem, Szwajcaria. Ale se pograłem po prostu. Natomiast my, powiem wam, jeżeli chodzi o PEGI, już z Oliwierem zwracamy na to uwagę. Znaczy bardziej moja żona, tak? Bo ja jakby wychowałem się na tych grach i wiem, że nie jestem psychopatą, przynajmniej do pasa, a jakby nie zrobiło to w mojej psychice jakichś specjalnych spustoszeń granie w takie gry. Ale na przykład Mariola dba o to, tak? Dba o to, żeby Oliwier nie grał. Na przykład daliśmy Oliwierowi, bo wszyscy w jego klasie grają w GTA. Mówimy, dobra, możesz grać. Mariola powiedział, dobra, możesz zagrać w GTA, ale grasz tylko przy nas i nie możesz nikogo zabijać, nie? Także wiecie, takie są historie, nie? Także wiecie, jak można grać w GTA, nie zabijać nikogo, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, zwracamy uwagę na to, żeby nie grał w jakieś mega brutalne gry, horrory, no bo on też jest mały, jeszcze się trochę boi potem, nie? Czasami nawet jak w Robloxa pograją w jakieś tamte straszne takie gry w tym Robloxie niektóre, że jakieś tam są duchy albo coś, no potem się boi, nie? Także zwracamy uwagę na to faktycznie, w co gra. Dobra, powiem wam, że ten Elephant Antics całkiem niezła gierka, kurde. Całkiem niezła gierka. Trudna, faktycznie, ale jest w porządku. Uważam, że jest po prostu ta chmurka to jest wymysł jakiegoś sadysty, nie? Za tą chmurkę należy się galera. Kurde, to zabija? Myślałem, że to jest trawka. No, ale lipa. Małą dziewczynkę zabije. Strzelę jej fistaszkiem w japę. Kurde, można zabić tą chmurkę, bo ta chmurka to mnie po prostu tutaj wykończy psychicznie. No dobra, tak wygląda Elephant Antics. Nie ma co tutaj więcej o tej grze rozprawiać. Bardzo fajny tytuł, uważam, sympatyczny, taki śmiesznie się w to gra. Lecimy dalej. Kolejna gra i kolejna olimpiada. Jest to Combat School. Nietypowa olimpiada, bo polega ona jakby na przygotowaniu, znaczy to tak oczywiście w mocnym cudzysłowiu, ale przygotowaniu żołnierzy, więc mamy zadania, które są jakby szkółką, że tak powiem, militarną, czy też szkółką wojskową, jak zwał, tak zwał. Problem z tą olimpiadą jest taki, że jeżeli gdzieś nam się nie uda, nie zostaniemy zakwalifikowani do kolejnych zadań, więc nawet jeżeli nie przejdziemy pierwszego, no to jeżeli nie przejdziemy pierwszej misji, to nie dojdziemy do drugiej i tak dalej. Co jest dosyć kłopotliwe i powiem wam, że z Arkiem wielokrotnie próbowaliśmy przejść i chyba nigdy nam się Combat School nie udało zakończyć całej, znaczy przejść wszystkich po kolei tutaj wyzwań, nie przypominam sobie przynajmniej tego, ale może się i to kiedyś udało, chociaż ja uważam, że chyba nam się to nie udało. Ponownie, ponieważ jest to gra kompetytywna i można w nią grać na dwie osoby, jak większość olimpiad będziemy używać lewo, prawo, przynajmniej przy pierwszym zadaniu, kiedy będziemy mieli bieg przez płotki chyba, czy tam przez murki i cokolwiek. Będzie tutaj też jedna z takich misji, z której skorzystam z oszukiwacza, czyli z Autofire'a. Będzie to misja na strzelnicy, gdzie naprawdę trzeba mieć po prostu refleks
kota, żeby to przejść i żeby porozwalać te wszystkie wyskakujące tarcze, dlatego ja będę używał tutaj, będę oszukiwał, no trudno. W każdym razie Combat School, bardzo fajna gierka, bardzo fajnie się grało też kompetytywnie, ale tak jak mówię, problemem było to, że bardzo trudno było przejść ją do dalszych wyzwań, do dalszych konkurencji. Na początku pojawi się taka lista tych konkurencji, które tam się znajdują. Jeżeli będę pamiętał, to powiem Wam mniej więcej. Znaczy, tak jak mówię, nie jestem do końca przekonany, czy nie udało nam się kiedyś całości przejść i wszystkich konkurencji. No bo to jest... Dlaczego to było problemem? Już Wam wyjaśniam. Bo kiedy w pocie czoła dochodzisz do konkurencji numer 5 i w konkurencji numer 5 pierwszy raz w nią grasz, więc nie możesz prawdopodobnie jej wygrać i giniesz, musisz znowu pokonywać kolejne 4 konkurencje, żeby przejść do konkurencji numer 5. Więc tak naprawdę nie mogłeś potrenować sobie wszystkiego po kolei, ale musiałeś po prostu za jednym zamachem przejść od początku do końca. No i to było oczywiście problemem i powodowało, że no niestety gra troszkę była taka irytująca, chyba bym to nazwał, że wiecie, jakby było tak jak w Caveman Olympics, czyli że grasz, nie udaje Ci się pokonać pierwszej konkurencji, no zajmujesz jakieś gorsze miejsce, ale przechodzisz do kolejnej, to spoko. Ale tutaj niestety, jak nie przeszedłeś, no to nie widziałeś kolejnej. Dobra, tutaj chwilę wytnę ten fragment, bo widzę, że się strasznie długo dogrywa i nie wiem, czy mam zły ROM, czy coś tu się aktualnie spitoliło. Także odezwę się, jak się już wgra pierwsza konkurencja. Ok, wgrało się wreszcie. Strasznie długo to trwało, nie wiem dlaczego. Grę wyprodukowało, słuchajcie, Konami w 1987 roku. Dobra, press fire, player 1. Robię fire. Chyba mam odwrotnie... A nie, dobra, poszło? Chyba poszło. Dobra, lecimy. Niestety, z tego co widzę, nie wiem, czy tu się nie grało z komputerem, czy jak. Aj, odbiłem się. O jest. O jest. O jest. Dobra, udało mi się zakwalifikować. Musimy poczekać tę sekundę. Prawie mi się nie udało. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo w tej pierwszej konkurencji już Player One odpadał i już potem go nie będzie, więc będę sam. O, mamy. Do 4. poziomu. Tutaj będę oszukiwał i korzystał z autofire'a. Mam nadzieję. Jest. Żeby przejść kwalifikację. Za szybko znikają te tarcze. Jak widzicie, zanim uda mi się celownikiem dolecieć do odpowiedniej, to one już znikają. Ale postaram się jakoś to przejść. Zobaczymy. Nie wiem, ile jest kwalifikacja za bardzo. Fajna muzyka tu była dosyć. Ok, nie udało się. Nie udało się zakwalifikować. No i zobaczcie, to jest właśnie ten problem, że teraz, jeżeli nie udało Ci się zakwalifikować, game over. I jeżeli chcesz spróbować jeszcze raz, no to musisz przejść całą grę od początku. To było według mnie bardzo złym pomysłem, bardzo złym. Ale dobra, skoro tak, to próbujemy jeszcze raz. Ajajajajajajajaj. Teraz poszło lepiej. W takich grach, tu jeszcze dodam, przydaje się fire tutaj, bo machając muszę i tak na chwilę przerwać, żeby nacisnąć tutaj fire albo tutaj, więc jeżeli był przycisk fire tutaj, mogłem naciskać go bez przerywania machania joystickiem, nie? Także też mała ciekawostka. Dobra, spróbujemy włączyć autofire i spróbujemy firing range. 35 muszę zniszczyć tych. O, teraz poszło. 35.
Jeszcze 18. 17. No może. Może się uda. Jeszcze 5. 4. Jeszcze jedną. Jest. Udało się. Udało się. Dobra, wyłączę autofire. Zobaczymy, co tam będzie kolejne. Iron Man Race. Nie pamiętam tego, o co chodziło w Iron Man Race. Okej. Tutaj do góry, góra-dół trzeba było machać, ale bez sensu. W ogóle nie wiem, co tu się dzieje za bardzo. Okej, bez sensu w ogóle. Sterowanie jest po prostu koszmarne. Koszmarne, po prostu koszmarne. I dzisiaj musiałem potrenować, tak, żeby to ogarnąć. I już teraz wiem, ale teraz łódką będziemy płynąć? Nie. Bez sensu. Dlaczego jest bez sensu? Już wam wyjaśniam. Bo nie dość, że musisz machać góra, dół, dopiero jak się przeciwnik rozpędził, czyli już miał jakąś prędkość, nie stał w miejscu, mogłeś skręcać. Jeżeli stałeś w miejscu, nie mogłeś przesunąć się na boki. Co jest totalnie idiotyczne, bo nie dość, że muszę cały czas robić góra, dół, w pewnym momencie muszę przerwać i jak on sunie tą siłą bezwładności, tak to nazwijmy, mogłem skręcać lewo, prawo, wybrać gdzie ma się udać i znowu góra, dół. Bez sensu totalnie. Konami spieprzyliście sprawę. Dobra, nie męczmy Combat School, przechodzimy do kolejnej gry. Gra, której nie mogło zabraknąć i ci, co oglądają mnie od dawna, wiedzą, że jest to jedna z moich ulubionych gier na Commodore C64 i jest to gra Creatures. Powstały dwie części, zrobiła firma Talmus i obydwie części troszkę różniły się względem siebie. Pierwsza część była bardziej taką platformówką, bym to powiedział, natomiast druga część była skoncentrowana bardziej na planszach dziejących się w obrębie jednego ekranu, w których trzeba było wykonać pewne zadania, aby uratować naszych pobratymców z rąk jakichś tam złoli. Pierwsza część, tak jak mówię, bardziej była nastawiona na taką rozgrywkę typowo platformowo-zręcznościową. Zaraz ją wam pokażę. Oczywiście postaram się pokazać wam obydwie części Creatures, bo nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. Natomiast gra, to co zasługiwało na, wydaje mi się, wspomnienie, to to, że gra Creatures była szalenie brutalna, słuchajcie. Na Commodore, mówimy o grze na Commodore, ale była to gra, która była szalenie brutalna, szalenie krwawa. Tak, to była gra krwawa, natomiast ta pierwsza część jeszcze może nie miała aż takiego krwawego klimatu jak późniejsze, ale też wcale nie była taka, nie była wcale aż taka, no, grzeczna, tak? Ustawiłem nieśmiertelność, nieskończoną ilość żyć, bo w przeciwnym wypadku to będzie bardzo ciężko przejść. Gra wymagała w zasadzie perfekcyjnej znajomości planszy. Tu powinienem mieć, nie mam. Aha. Żeby tego typa zabić tam na tym właśnie baloniku całym. Okej. Musimy na początek tamtego zabić. Nie wiem, czego w ogóle można zabić. Jest. Dobra, teraz musimy uciec przed tym... Kurde, no przecież... Nie powinienem zginąć teraz, no. Bardzo fajna gra, bardzo kolorowa, sympatyczna, sympatyczna, bo się krew lała strumieniami, nie? To była sympatyczna. Ale na początku pokażę wam rozgrywkę z pierwszej odsłony, która może jeszcze nie była aż taka, mówię, krwawa, to się dopiero zmieni później. Dobra, muszę zabić tą całą sowę. Dobra. Załatwię tego typa jeszcze. Dobra, okej. Aż, kurde, no.
I to był taki, można rzec, pierwszy bossik. Dobra, nie męczmy buły, bo jak widzicie, gra jest dosyć trudna. Mogłem ustawić sobie nieskończoną ilość energii, żeby po prostu nie ginąć, ale też nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać, jakie są różnice pomiędzy obydwoma częściami Creatures. I teraz przejdziemy do części drugiej, która w mojej opinii jest najlepszą grą na Commodore, jaka kiedykolwiek powstała. Ok, druga część Creatures to zupełnie inna bajka. Mamy tutaj podtytuł Torture Trouble, o ile dobrze pamiętam. I mamy za zadanie głównych misji, czyli tych, uwolnić naszych pobratymców przed typem, który chce je zabić. Może tak to ujmę. W tym wypadku mamy gościa, który jedzie na rowerze w prawym dolnym rogu i on zgniata kamienie, jak widzicie, taką prasą. W którymś momencie zrzuci nam on naszego przyjaciela, którego również będzie starał się tak załatwić. My musimy zrobić kilka rzeczy po sobie następujących, które pozwolą nam go uratować. Jeżeli mi się to nie uda, nasz ziomek zginie brutalną, krwawą śmiercią, zmiażdżony przez tą prasę. Możliwe, że pokażę wam to teraz, bo to jest w sumie dosyć ciekawe, dlatego się takim moim Clyde'em tutaj nie ruszam. Chyba teraz będzie? Nie, jeszcze nie. Natomiast gra jest dosyć trudna, myślę, że tak bym to powiedział, że niektóre poziomy będzie mi ciężko przejść. Kiedyś przechodziłem wszystko na jednym życiu, ale dzisiaj już mi się to zapewne nie uda. Te zielone stwory, które są tutaj, będą strzelać raz do dołu, raz do góry, więc albo... O! I się gra zwiesiła. I tyle. Tyle było z odpalania. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Możliwe, że wersja, którą odpaliłem, jest jakaś pitolona. Ok, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, także tam trzeba wykonać pewnych kilka czynności następujących po sobie, po to, aby udało nam się uwolnić naszego pobratymcę. I dobra, zróbmy tak. Postaram się ustawię sobie nieskończoną ilość żyć. Postaram się przejść pierwszą część gry, pierwszą planszę. Pewnie mi to chwilę zajmie, ale mam nadzieję, że się uda. I dopiero od drugiej planszy zobaczycie, o co mi chodziło z tym, że Creatures 2 jest grą dość brutalną i dość krwawą. Wydaje mi się, że gra się powiesiła dlatego, że miałem tu ustawiony Fire na CPC 464. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest CPC 464. Pewnie jakiś komputer Amstrad, coś mi się wydaje, bo te joysticki też do Amstradów były swojego czasu. I w momencie, kiedy przestawiłem na CPC, nie działał mi ten Fire. Działał tylko górny i gra się powiesiła z jakiegoś powodu. Zobaczymy, czy teraz uda nam się to przejść. Tak? Nie twierdzę, że to może chwilę potrwać, także wyluzujcie. Jeżeli będzie to za długo trwało, no to po prostu to utnę, żebyście się nie męczyli, nie? Dobra, na początku tego stworka, no właśnie, to nie będzie takie proste, jak widzicie. Ajajajajaj. Najlepiej podejść do niego bardzo blisko i ogniem go zionąć. O, właśnie tak, tylko trzeba to zrobić umiejętnie. Spróbujemy jeszcze raz. O, udało się. Dobra. Skoro się udało go przejść, możemy teraz iść na górę i muszę pokonać tego stworka, który strzela tymi glutami. Muszę to zrobić w taki sposób. O, właśnie. Dobra, muszę zmienić baterię przede wszystkim w kamerze. Dobra, wybaczcie. Niestety z kamerą jest ten problem, z aparatem. On jest super. Ja jestem z niego mega zadowolony, ale jedyną wadą jest to, że na kamerze mogę nagrywać do 3 godzin i bez problemu. Natomiast no tutaj niestety aparat nie wytrzymuje aż tak długo. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbuję oszukać system i go po prostu od razu zabić tutaj raz. Jak się świeci wtedy jak się świecę, jestem przez ten krótki czas nieśmiertelny. Dobra, tutaj też nie będzie prosto. Ale może... Dobra, udało się go pokonać. Dobra. To, co teraz muszę zrobić, to odrzucić niżej moją bombę. Następnie ją podpalić.
ogniem i jeszcze raz rzucić. To spowoduje, że powstanie tutaj wyrwa, przez którą będę mógł wskoczyć. Zobaczcie w ogóle, jaka świetna oprawa jest tym Creatures. Kurde, to jest naprawdę masakra. Ok, jeżeli mi się uda teraz dojść tutaj, zeskoczyć, za moim ziomkiem, za tym ziomkiem na rowerze jest taka wajcha, nie wiem czy ją widzicie, muszę tą wajchę ustawić w pozycji w prawo. O właśnie, to jeszcze nie koniec moich kłopotów, bo nie dość, że muszę ją ustawić w prawo, to jeszcze będę musiał przeskoczyć nad typem. Dobra, jeszcze chwilę. Tutaj akurat ten gość nie zginie śmiercią brutalną, także temu się jeszcze poszczęści, kolejnemu już nie za bardzo. O, leci mój... O, jest, udało się, dobra. Pierwsza plansza zaliczona, było grubo. Teraz mamy tak zwane interludy, czyli poziomy można nazwać bonusowe. Jedną z nich jest przerzucanie naszych pobratymców na drugą stronę. Steruję tymi typami na dole, no i próbuję je złapać ta sowa, tak? Akurat to jest dosyć proste przejście tego, także mam już tutaj opracowany sposób, jak to zrobić. Na luzaczku, patrzcie, pyk. Fajne, bo potem te interludy, że tak powiem, będą inne. Będzie na przykład pływanie i będziemy próbowali naszych ziomków przerzucić na drugą stronę wyspy, pływając pod wodą. Zresztą postaram się do tego momentu dojść. Na razie pokazuję Wam, jak to mniej więcej działa. O ile pamiętam, drugi poziom jest poziom śnieżny, także od razu będę Wam mógł pokazać, jak brutalnie tutaj jeden z moich ziomeczków może skończyć. Powiem Wam, że chyba nigdy grając nie zdarzyło mi się, żeby ta sowa porwała tego typa. Chyba to się ani razu nie zdarzyło, nie wiem dlaczego. Będą też bossowie, w których będziemy strzelać żywymi kulkami, to też zobaczycie. Boss będzie się składał z 3 jakby rodzajów przeciwników, za każdym razem będzie coraz większy, to też mam nadzieję, że Wam to pokażę. Dobra, udało się przejść, to akurat nie było trudne. Dobra, uwielbiałem Creatures. Powiem Wam, że kończyłem tą grę wiele razy i miałem taką właśnie fazę, żeby kupić sobie oryginalny, bo można kupić oryginalnego Creatures na eBayu, tylko nie miałbym, wiecie, nie mam ani Commodora, nie mam stacji, żeby sobie to odpalić, ale uważam, że do dzisiaj uważam, że gra jest naprawdę dobra i na Commodore C64 w mojej opinii jest to najlepszy tytuł. Nie tylko pod kątem bardzo zróżnicowanego gameplayu. Mówię o drugiej części Creature. Pierwsza też jest dobra, ale dwójka mi się o wiele bardziej podobała. Ale przede wszystkim dzięki niesamowitej oprawie, bo tutaj naprawdę w tej grze oprawa stoi na mega wysokim poziomie. Dobra, mamy Torture 2 teraz się dogrywa, czyli druga część Tortur. Na początek spróbuję Wam pokazać, co się stanie z typem i wyjaśnię Wam, co tu się takiego dzieje. A więc mamy gościa, który jest po prawej stronie, znaczy nasz typek wisi na linie, widzicie go oczywiście, i mamy gościa, który wrzuca do wody śnieżki. Im więcej śnieżek wrzuci, tym podniesie się bardziej poziom wody, w której tak naprawdę w wodzie jest, jak widzicie, aligator. Oczywiście jak w pewnym momencie aligator po prostu odgryzie mu nogi i krew zacznie kapać. To znaczy postaram się Wam pokazać, aczkolwiek ja muszę zrobić tutaj tylko jedną rzecz, unikać tego typa na górze, bo chyba go nie można zabić, nie pamiętam, chyba go nie można zabić. Nie, muszę unikać tego typa, w momencie, kiedy on próbuje we mnie rzucić jakimś badziewiem. A Wy obserwujcie tego typa, co się stanie, kiedy wrzuci w niego odpowiednią ilość śnieżek. Będę tak na razie chodził lewo-prawo i zaraz spróbujemy tą planszę przejść. No i oczywiście naszym celem jest, jeżeli ktoś się nie domyślił, wrzucenie tego kamora, który spowoduje, że zamiast śnieżki ten kamień spadnie mu na łeb i zmiażdży go jak po prostu soczystego arbuza. Na razie spróbujemy poczekać. Chyba już teraz jak wrzuci śnieżkę, to już mu nogi odgryzie. Jak widzicie, już mój ziomek nogi musi przykulić, żeby przeżyć. Ale to już teraz czekamy na... Zobaczcie w ogóle, jak świetnie wypadł tutaj ten padający śnieg. To oczywiście są sprite'y, ale kurde, nawet zadbano o to, żeby śnieżki miały różną wielkość i poruszały się niezależnie. To niesamowite. Dobra, obserwujcie typa, co się dzieje teraz. Tego tam oczywiście nad aligatorem co wisi. I pyk, i nogi urwane,
i w wodę leje się krew. Także takie to były właśnie gry dla dzieci w tamtym czasie, w takie gry się grało. Dobra, jaki jest cel tego przejścia tutaj? Jak to przejść? Na początek musimy ustawić sobie kamorek, o ile dobrze pamiętam tutaj. Teraz muszę wskoczyć w taki sposób, żeby przeskoczyć na sowę. Tak. Teraz musimy przejść do góry. Ok. I bardzo szybko przerzucić kamień na drugą stronę. Prawie się udało. Na plecach sowy. Dobra. Jak widzicie, te plansze nie były specjalnie trudne, żeby je przejść. Dobra, poczekam jeszcze chwilkę. I teraz jeszcze raz. Ok. Ok. Szybciutko. I pyk. I czekamy, aż spadnie na niego teraz. Zamiast śnieżki, pyk. Rozpłaszczyło go na naleśnik. Tak się przechodziło. Te plansze oczywiście, tak jak mówię, nie było zbyt dużo do kombinowania. Trzeba było tylko odkryć odpowiedni sposób, żeby to przejść. Dobra, mamy mroźną krainę i ponownie przerzucanie typków. To było dosyć nudne, powiem Wam, ale jeżeli nie grało się na nieskończonej ilości żyć, o ile dobrze pamiętam, właśnie tutaj zbierało się życia, nie? Że mieliśmy na przykład 9 dodatkowych żyć. W ogóle była kiedyś taka gra, nie wiem czy pamiętacie, zamiast ruskich jajeczek, to się nazywało chyba Kosmonauci. Znaczy nie wiem jaka była nomenklatura, my mówiliśmy na to kosmonauci, która polegała dokładnie na tym samym, że przerzucaliśmy kosmonautów na takich platformach z prawej strony chyba na lewą albo odwrotnie, albo z lewej na prawą, nie pamiętam. Pamiętam, że zawsze bardzo chciałem mieć tą grę właśnie Kosmonauci, wydawała mi się najfajniejsza. Miałem ośmiorniczkę, jajeczka, ale zawsze najlepsze wydaje się to, czego nie mamy, nie? Więc najlepsze wydawało mi się zawsze, że są kosmonauci. To jest właśnie taka wariacja na temat tych kosmonautów, nie? Tylko że zamiast kosmonautów przerzucamy nasze... O! Pierwszy raz się zdarzyło! Wow, nawet nie widziałem, nigdy tego nie widziałem! What? Pierwszy raz się zdarzyło, że porwali mi gościa. Wow. Mogliby to troszkę utrudnić, sprawiając, że więcej tych gości by było zrzucanych i pewnie tak by było, gdybym troszkę dłużej z nim pokombinował, z tym gościem, którego próbuję przerzucić na lewą stronę, pewnie by spadło ich więcej. Ciekawe, czy jakbym stał tutaj i odbijał cały czas jednego, to przyjdzie w końcu drugi, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy musi on do końca przejść. A widzicie, jednak musi przejść do końca. Czyli lipa. Czyli nie ma utrudnienia. Czyli zawsze nowy się pojawia w momencie, kiedy uratuje ostatniego. Ok. No dobra. Ostatni. Co my tam dalej mamy? Jaką kolejną planszę? Bo nie pamiętam. Co my tam mamy teraz? Demons. Demons to jest pierwszy boss. Boss będzie składał się z 3 faz. Będą takie rury ustawione na 3 wysokościach, w które będziemy kopać takie małe zielone kulki. No i naszym celem będzie zniszczenie najpierw małego bossa, średniego bossa i dużego bossa. Wbrew pozorom tego największego bossa jest zniszczyć najłatwiej, bo zajmuje największą część ekranu, więc zawsze w niego się trafi. Zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Pewnie wielu z Was nie rozumie za bardzo, o czym mówię, ale w momencie, kiedy to zobaczycie, to będzie natychmiast jasne, jak tą rozgrywkę przejść. Nie wiem, czy mi się uda. Chciałbym Wam jeszcze pokazać skubę, ale nie wiem, czy mi się uda przejść. Zwłaszcza, że gram na skończonej energii. Nie oszukuję na nieskończoną, tylko mam więcej żyć nieskończoną ilość. Dobra. Ustawiamy góra-dół te rury po bokach, a następnie kopiemy zielone żółtki, które mają trafić tego demona, jak widzicie, który on sobie lata. Wbrew pozorom ten demon najmniejszy jest najtrudniejszy, bo wymaga mniej strzałów, ale jest bardzo ruchliwy i ciężko go trafić. Ale mam nadzieję, że się zaraz uda. I zaraz będziemy mieli średniego demona. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest ustawić na środku tą rurę, czyli to, co jest na biało podświetlone, więc wtedy najłatwiej go trafić, nie? Dobra, teraz będziemy mieli większego demona, średniego. Czy tam jego brata, tak? Myślałem, że to jest ten sam demon, a to jest niby jego brat, okej. Dobra. Myślę, że
ten największy demon będzie najtrudniejszy, ponieważ on strzela dwoma tymi łezkami. Ten strzela tylko jedną, ale ten największy będzie strzelał dwoma i będzie trzeba między nimi się mieścić, co będzie dosyć trudne, ale może się uda, zobaczymy. Zresztą tu można jakoś system oszukać, bo oni zawsze strzelają w tym samym miejscu. Więc można jakoś było oszukać system, że stałeś w jednym miejscu i oni i tak cię nie trafiali. Jakoś tak to robiłem, ale szczerze mówiąc dzisiaj już nie pamiętam, gdzie to było. Pewnie gdzieś tu. Dobra, już śmiga. Dobra, mamy drugiego typa. I teraz będzie największy. Grubas. Ale grubas, mówię, jak mi się uda oszukać system. Ok, mamy. Gdzie on strzelał? Właśnie chyba tu jakbym stał, to będę nieśmiertelny. Znaczy nieśmiertelny, że mnie nie trafi po prostu, nie? Chyba tak. Chyba mi się udało oszukać system. Jeszcze pamiętam co nieco z tych historii. No, oczywiście czekamy tylko, żeby podeszły te zielone gluty. Nie chcę się ruszać za bardzo, żeby nie dostać, ale... Okej. Zaraz powinien zacząć migać. Tak naprawdę jak strzelamy tym środkowym, to w zasadzie zawsze go się trafi. Nie ma chyba sytuacji, w której ominie go strzał. Dobra, już śmiga. Już miga, już jest nasz. Już jest moją suką, tylko muszą zielone gluty podejść jeszcze bliżej tutaj. Dobra, pyk, 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 pyk. Kolejne dwa strzały. Tak to się robiło w latach 80. Dobrze, że mi się przypomniało, jak się oszukiwało tutaj system, bo jakbym tego nie pamiętał, to by było ciężko. Dobra, scuba, czyli przenoszenie naszych ziomków na wyspę. Jesteśmy w kostiumie płetwonurka, możemy nurkować, nasze ziomki nie za bardzo, więc musimy ich w taki sposób przenosić po wyspach, żeby oni przechodzili suchą nogą, a my będziemy musieli pod wodą, unikając różnych ryb, próbować przedostać się na drugą stronę wyspy i spróbować przenieść ich dalej. Zresztą zaraz, to jest ponownie, mówię trochę za wiele, ale w momencie, kiedy to się odpali, to będzie od razu wszystko jasne, co trzeba zrobić. Też bardzo fajny poziom, bardzo sympatyczna oprawa. Fajny ten Creatures. Chyba 12 poziomów jest, o ile dobrze pamiętam, bo są jeszcze 2 poziomy z torturami chyba. Spróbujmy. Dobra, musimy uważać na tą tutaj Francję. O, pyk. I teraz przenosimy naszego ziomeczka na drugą stronę. O. Musimy przejść na drugą stronę, unikając ryb. Co jeszcze nie jest takie trudne. Teraz jak nacisnę przycisk, on przebiegnie na drugą stronę i wskoczy mi znowu na hełm. Dobra, teraz musimy uważać, bo tutaj nie jest to takie wcale proste, żeby ta Franca go nie zjadła, nie? Czekajcie, czy musi tu? Niech przejdzie? Nie, tu go zje. Czyli dopiero musi przejść. Ok, to już rozumiem. Jeszcze raz. Fajne te gry były, kurde, na Commodore. Już teraz takich gier się nie robi. Wtedy to, wiecie, musieli robić gry w zasadzie z tego, co mieli, nie? Były kiepskie, mała ilość kolorów, była kiepska rozdzielczość, kiepska oprawa, ale to i tak nie przeszkadzało tworzyć naprawdę fajne tytuły. Dobra, teraz tak, wysadzimy go tu i czekajcie, czy go teraz złapie ta Franca? Nie złapie, dobra. Czyli musimy przejść teraz dołem. O, poczekać. Pyk. I pierwszy. Ziu. Dobra, mamy pierwszego ziomeczka. Musimy teraz wrócić po drugiego. No i taka w sumie jest idea, tak? Postaram się przejść, żeby pokazać Wam kolejną torturę. Nie wiem, czy kolejna tortura będzie, już nie pamiętam. Ale chyba tak. Wadą tej gry jest to, że jest spora powtarzalność. O ile tych ludzików tutaj, których musimy przenieść na drugą stronę wyspy, są tylko 3, o tyle w mojej opinii na przykład kiedy przerzucamy to na tej trampolinie, to jest tego za dużo, bo tam jest aż 10 tych ludzików, co niestety jest no za dużo. Mówię tyle, że za dużo. Dobra, i drugi. I pyk. Dobra. No, to oczywiście też do takich gier, której wymagana jest dosyć spora precyzja,
odpowiedni joystick to podstawa, nie? Oczywiście jak macie klawiaturę i gracie na emulatorze, to wydaje mi się, że będzie Wam łatwiej, bo jednak klawiatura jest o wiele bardziej precyzyjna od joysticka, ale jeżeli chcecie grać na oryginalnym sprzęcie, no to jednak dobry joystick podstawa, żeby to przejść. O ja, to frędzel, no. Kurde, nie udało się. Na ostatniej prostej mi tu Franca go złapała, no. Jeszcze raz. Dobra, pyk. Przebiegaj tam na drugą. Hop. Dobra, teraz spokojnie, żeby nie odwalić Liptona. O. Hop. I pyk. I mamy to. I cyk. Dobra. Tak to się robi. Ok, co tam nas następnego czeka? Zobaczmy. Jak będzie tortura, to Wam jeszcze pokażę. Jak już będzie co innego, to już sobie damy spokój. 7. poziom, którego tutaj nie widzimy. Jakiś tajemniczy. Zastanawiam się, czy nie powinien robić pełnych gameplay z tych gier na Commodore. One nie są długie, a słuchajcie, ile jest w tym zabawy, ile jest w ogóle takiego retro klimatu. Ja najchętniej to zrobił na oryginalnym Commodore, którego niestety nie mam. I powiem Wam, że kupiłbym oryginalnego Commodore ze stacją dyskietek, tylko nie mam gdzie tego trzymać. Niestety moje szafki pękają w szwach od różnych innych konsol i nie upchałbym już niestety C64 ze stacją dysków. A nie chciałbym grać, znaczy mógłbym grać, powiem Wam, na tych jakichś mini wersjach konsol, ale dla mnie te mini wersje konsoli to nie są prawdziwe konsole. Tak, już bym miał grać, to już wolę na oryginalnej. Albo tak jak tutaj na tym. Dobra, co my mamy tutaj za zadanie? Już Wam mówię. Poczekajcie, muszę tylko zrzucić żabę. Sterujemy też tym gościem na dole. Równocześnie steruję i moim ziomkiem na górze, i tym gościem, który jest na dole i przewozi gości, których ten zrzuca do kwasu, jak widzicie. Jeżeli mi się to nie uda, czekajcie, spróbuję to zrobić. Nie wiem, czy tu mogę zabić te kulki. Chyba nie. No to wpadną do kwasu, tak? Też mała, brutalna taka zabawa. Ale spróbujmy to zrobić, żeby faktycznie do tego kwasu wpadł. Teraz chyba będzie. Tak jak widzicie, steruję też przy okazji nie tylko tym gościem na łódce, ale steruję też żabą, która jest po lewej stronie. Dobra, wrzucimy teraz. I jak widzicie, zginął, zmienił się w szkieleta. Za naszym zadaniem jest pochwycenie tego głazu, który jest na samym dole, i zrzucenie mu na łeb. I rozwalenie mu czachy. Spróbujemy to dokonać i to będzie ostatnia część w Creatures, którą dzisiaj zrobię. No, nie wiem, czy mi się uda. Nie udało mi się, kurde. A muszę tam przejść, żeby się dostać do tego głazu, nie? Dobra, mamy. Aj. Dobra, żabę zrzucamy. Niech on zrzuci tego typka. Dobra. I teraz trzeba tego załatwić. No to wcale nie jest takie proste. Nie wiem, czy mi się uda go załatwić. No nie udało mi się. Kurde, nie wiem, nie pamiętam, jak się go załatwiało, tego typa. Naprawdę. A muszę to zrobić, bo inaczej to dupa blada. O ja, dotknął mnie. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy dobrze robię, czy czegoś tutaj nie spitoliłem, nie? Może tak być. O ja, nie, kurde, nie zwróciłem uwagi, że przecież muszę tego gościa jeszcze zabrać. Dobra, żabola sobie zmienię na to. Ok, teraz mamy bardzo krótką chwilę, kiedy musi nam się udać do... Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy w ogóle można go zabić, słuchajcie, no bo teraz to normalnie zgłupiałem.
Może nie można. O ja, źle. Może nie można go zabić. Kurde, teraz nie wiem. Żabola zrzucamy. Może, czekajcie, może jakoś to tak zrobimy. Czekajcie, muszę tu zejść. O, dobra, żaba ma kamień. Ok. Dobra, chyba nie muszę go zabijać. Muszę teraz szybko wrócić, żeby złapać tego. Dobra, nie wiem co z tym kamieniem teraz. Jak ten kamień przerzucić? Doskoczyć mam? Nie. Kurde, nie wiem jak ten kamień zrobić, żeby on spadł. Ale dobra, już do czegoś dochodzimy, słuchajcie. Jest ok. Faktycznie może tego ziomeczka nie trzeba jakoś zabijać, chociaż wydaje mi się, że trzeba. Ale nie wiem, spróbujemy to zrobić inaczej. O ja. Spróbujemy zrobić to po prostu natury. Wcale nie jest takie proste, powiem wam. Znaczy, dzisiaj, tak? Bo kiedyś to się przechodziło i się nawet się nad tym nie zastanawiało, nie? Co zrobić, to było oczywiste. A dzisiaj już wcale to takie proste nie jest. Spróbujemy zrobić to inaczej. Zwrócę na razie na dół, żeby żaba wzięła Kamora. O, wrócimy z powrotem, żeby uratować kolejnego ziomeczka. Nie wiem, czy to jakoś... Ta żaba powinna jakoś rzucić tym kamieniem, ale szczerze mówiąc nie za bardzo wiem gdzie. Dobra, spróbujemy tutaj tego jeszcze dziabnąć kilka razy. Dobra, wrócimy z powrotem na górę. Szybko. Ach, nie udało się, no. Rozumiecie, co chcę zrobić? Ze 2 razy dziabnąć tego szczura tam, co biega. Wrócić z powrotem na górę. I jeszcze raz. Możliwe, że zrobię to na razie, nie będę się przejmował żabą. Dobra, i wracamy na górę. Szybko. Ratujemy kolejnego. Dobra. Wydaje mi się, że tego zielonego trzeba było pokonać w jakiś sposób. Ale nie jestem przekonany. Zaraz zobaczymy. Dobra, niech jeszcze raz zrzuci go. Ok, lecimy. Znowu na tego dziabonga tutaj się nastawię teraz. Dobra, jeszcze go nie pokonałem. Ale chyba czy można go pokonać, bo on miga na biało, to chyba znaczy, że można go rozwalić. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze raz. Jest, pokonaliśmy go. Dobra, mamy coś tam. Coś tam się zebrało. Teraz chyba tu trzeba... Nie wiem. Wziąłem coś, ale nie wiem do czego. Wydaje mi się, że trzeba się jakoś pozbyć tego zielonego żula na tą zieloną kulkę. Trzeba się jej pozbyć. Kurde, już będzie rzucał, no. Szybko. Kurde, nie udało się. Dobra, nie będziemy męczyć buły chyba już. Wydaje mi się, że tu trzeba jakoś pokonać tego typa, żeby on spadł, nie wiem. Czy dopiero jak będę miał tą buteleczkę. W każdym razie Kamora mu się zrzuca na łeb, mu się łeb rozpoławia na pół i leci z niego krew. Dobra, nie męczmy buły, przechodzimy dalej. Dobra, i kolejna i ostatnia chyba gra na dzisiaj. Gra, która była na pierwszej kasecie, jaką posiadałem. Jest to gra Detective. Była to gra, w której nie miałem zielonego pojęcia, co robię. Ponieważ miałem wtedy 8 lat. 8 lat? 8 lat. Wszystko było po angielsku. Nie miałem zielonego pojęcia, co ja tutaj w tej grze robię. Pierwszy raz, kiedy w nią grałem, bez kitu grałem w jakieś 3 godziny, chodząc tylko ludzikiem, nie do końca wiedząc, co robię.
Jest to, wydaje mi się dzisiaj, że jest to komputerowa wersja gry Cluedo, gdzie zbieramy różne poszlaki, mamy dom, po którym poruszają się różne postacie, z którymi można pogadać, zbieramy przedmioty i naszym celem jest odnalezienie mordercy. A trupy zaczną się pokazywać, w którymś momencie gry zaczną się trupy pojawiać w różnych miejscach, w różnych planszach i naszym celem jest, jak mniemam, odkrycie, kto zabija, czyli chyba właśnie takie coś jak Cluedo, chyba ta gra się nazywała Cluedo, tak mi się wydaje. Mamy tutaj takie ikonki, jak widzicie, które pozwalają nam na przykład otworzyć, tak? I na przykład otworzyłem szafkę i mam hammer i candlestick. Mogę je, nie wiem czy ja je wziąłem, mamy tutaj inventory, i mamy tu różne rzeczy. Wziąłem chyba, mirror, możemy obejrzeć. You find nothing of interest, ok, nothing here. Więc słuchajcie, przez pierwszy raz jak grałem, 3 godziny łaziłem, nie wiedząc za bardzo, co robię, co się w ogóle dzieje, gdzie, zobaczcie jakiej cycki, ale mamy tutaj animację cycków, chyba, że to ręce jej, wygląda jak cycki, nie wiem, wolę myśleć, że to cycki. Rozgrywka, tak jak mówię, miałem 8 lat, zero wiedzy na temat języka angielskiego. Wszystko mogło być dla mnie napisane równie dobrze po chińsku. To nie miało żadnego znaczenia. Ale i tak, słuchajcie, chodziłem, szukałem, gadałem z tymi ludźmi, próbowałem rozgryźć, o co tu w ogóle chodzi. No i oczywiście nie wiedziałem. Dzisiaj spróbujemy więcej ogarnąć. Zobaczymy, co się uda tutaj rozgryźć. O, patrzcie. To, co się teraz widzieliście, no jakbyście nie wiedzieli, no to tak próbowano przedstawić burzę, bo akcja dzieje się podczas burzy, jakbyście nie wiedzieli. Nie wiem, czy można jakoś gadać w ogóle. Co ten plus robi? Użyć możemy, ok. Możemy użyć różnych rzeczy, ale ok, dobra. A Q? Co to jest Q? Aha, że można pogadać. He's waiting. I możemy mu pokazać jakieś rzeczy chyba, tak? Dobra. Albo go zaaresztować. Rozumiem, że to ostatnie to jest chyba areszt. Nie wiem. Interfejs jest tu koszmarny. Koszmarny interfejs, ale patrzcie, to jest można powiedzieć taki protoplasta gier przygodowych. Ja w latach 90., kiedy gry przygodowe przeżywały swój renesans i taką największą popularność, ja byłem wielkim fanem, ale zobaczcie, że ta miłość do gier przygodowych już była mi znana wcześniej, właśnie za sprawą chociażby takich gier jak Detective, która była właśnie taką grą przygodową, można rzec, nie? W pewien sposób. W którymś momencie, tak jak mówię, zaczną pojawiać się ciała, musimy je po prostu na początku znaleźć, ale w którymś momencie te ciała zaczną się tutaj pojawiać. Nothing here. To jest jakieś tajne przejście, to jest jakiś dziad z wąsami. Pamiętam, że jak grałem, to próbowałem śledzić niektórych, patrzeć, gdzie oni łażą i tak dalej. Jestem w swoim pokoju, ok. Otworzymy. Butelka z gorącą wodą i jakieś te koperty. Nie wiem, do czego mi to potrzebne, ale dobra. Aha, bo już nie mogę tego, bo już mam za dużo chyba rzeczy, tak? Już mam za dużo rzeczy i nie mogę. I coś muszę wyrzucić albo schować. A widzicie, mogę schować. Nie, czekajcie. Tak. Nie. Inventory, mirror, plus i do torby. Ok, schowałem. I znowu inventory, notes i do torby. Ok, i teraz mogę wrócić i wziąć te rzeczy, które... Aha, nie ma już ich. To ja je wziąłem, czy nie? No teraz nie wiem. Chest of drawers. Nie wiem, czy ja wziąłem te rzeczy, czy co? Czy on je wyrzucił? Zupełnie nie mam zielonego pojęcia. Tak jak, słuchajcie, 30 parę lat temu nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi, tak teraz czuję się lekko zagubiony i nie wiem, co robię. Bez kitu. Znaczy, znam angielski, to jest moja jedyna przewaga nad 8-letnim Krzysiem, który nie miał zielonego pojęcia, co oni gadają, ani co tu się dzieje, ani co ja klikam i w ogóle co robię. No tutaj mam teraz tą przewagę, ale niewiele mi to pomaga, słuchajcie, jakiś łysy. Można z łysym pogadać? Kim jest ten łysy? A i uciekł mi łysy, no. Cynthia jest w pokoju.
Okej, możemy z Cynthią pogadać? Oni coś tu gadają jakieś pierdoły. Major. He is waiting. Dobra, podchodzę do majora. To jest major Kopyto. Mr. McFungus. The object, another guest. Dobra, Mr. McFungus. Yes, damn shame, poor fellow. Dirty rats. Coś tam gada, jakieś pierdoły. Dobra, an object. Spróbujmy go się zapytać o obiekt, na przykład... Nie ma zielonego pojęcia. Another guest. Spróbujmy się zapytać o innego gościa, na przykład o profesora. Aha, no nie ma za wiele do powiedzenia. Ale już coś odkrywam, słuchajcie. Już coś odkrywam. Już jakiś delikatny, bardzo delikatny progres jest, że widzę, że chyba nawet wtedy, jak grałem pierwszy raz, nie miałem zielonego pojęcia, że można z tymi ludźmi gadać, nie? Natomiast, wiecie, to wyglądało tak, że ja chodziłem tylko i w zasadzie nie wiadomo, czego szukałem. A tu nie będzie tak, że... Czekajcie, spójrzmy. Nothing here. W którymś momencie znajdziemy, tak jak mówię, to ciało, ale nie wiem, kiedy to się stanie. Nie wiem, czy to w tym odcinku uda się znaleźć. Możliwe, że nie. Tu nie mogę, it's locked. Dobra, tu jest biblioteka. I tu mamy profesor. I profesor mówi tylko yes. Okej, where is it? Aha, on czegoś szuka. Okej, czego szukasz, profesorze? Zaraz go zapytamy się. Hello? Dobra. Czego szukasz? Może czarnej torby szukasz? Don't know anything. To nie. Wydaje mi się, że on jakieś książki szuka. I pewnie ta książka gdzieś tu jest i pewnie by można ją było znaleźć. Aczkolwiek... Tutaj nie ma nikogo. To jest chyba kuchnia, tak mi się wydaje. Dobry klimat ma ta gierka. Kurde, powiem wam, że aż bym sobie opis zerknął i pewnie bym ją przeszedł. Bez kitu. Dobra, tu mamy jakiś ogień. Zobaczmy, co możemy, czy jak podejdę do ognia, fireplace. A, możemy pogadać. Ona coś tutaj się, kurde, miota. The Doctor i Gabriel. Który to jest Gabriel? Aha, to jest ta dziewczyna. Dobra, myślałem, że to facet. Gabriel. Oho! Coś usłyszeliśmy. Słuchajcie, będziemy mieli pierwszego trupa. Bo było słychać, że ktoś spadł chyba ze schodów. Tak mi się wydaje. Czyżbyśmy mieli pierwszego trupa? Nie pamiętam teraz, gdzie to było. Tam, gdzie były schody takie. Spróbujemy do tego dojść. Jest! Spadło na niego wielkie pianino z sufitu. Fajnie, że udało mi się wam pokazać tego pierwszego trupa. Od razu widzę to już na waszych twarzach, że jesteście zainteresowani, co będzie dalej. Zastanawiam się, dlaczego on mówi, że tu nic nie widać. No jak nie widać? Na gościa spadł fortepian. Cynthia Sludge Bucket dostała. Nie można pogadać. No dobra, spadł fortepian. Okej. W jaki sposób ten fortepian mógł spaść? Aha, tu mamy, dobra, czyli ktoś musiał... Skąd się ten fortepian tu znalazł? Przez te niewielkie drzwi przeszedł. Okej, nothing here. Jak nothing here? Co ty? Mamy tu dużo dowodów do zebrania. No dobra. No ale to ktoś musiał, powiedzmy, że przetargał ten fortepian, ale skąd? Skąd ten fortepian przyszedł? Dobra, słuchajcie, gra jest fajna i powiem wam, że mnie osobiście mega zaciekawiło, co będzie dalej, ale wiem, że wy niekoniecznie. Dlatego na tym się już dzisiaj zatrzymamy. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny odcinek sztosów na C64. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował, liczę na wasz feedback. Wiem, że poprzednie odcinki się podobały, ale mam nadzieję, że się nie znudziliście tym, tak? Bo też jest coś takiego, że te gry po prostu swoim wyglądem powodują, że no nie chce się na nie patrzeć czasami, ale mam nadzieję, że będziecie chcieli kolejnego odcinka. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.